Cześć, witam wszystkich. Już szeruję moją prezentację i powinno być OK. Dobra. Zakładam, że widzicie moje slajdy i zaczynamy. Prezentację możemy traktować jak gdyby jako drugą część rozwinięcia prezentacji z poprzedniego sezonu, gdzie opowiadałem o event stormingu od strony samej metodyki, nie metodologii, bo metodologia to jest nauka o metodykach, przypomnę, i o tym, co możemy z tej metodyki wyciągnąć na poziomie architektury. A dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, jak można to robić źle, jak można to robić dobrze, dlatego że wiele osób, które zaczynają robić storming, pytają, no fajnie, ale nie kleiło nam się, ale biznes nie chce wracać, biznes nie widzi w tym wartości, mamy tylko ślady na Twitterze i co z tego. No i dobrze, zaczynając, poznajmy Eusebiusza. Eusebiusz jest tak zwanym beneficjentem covidowym, wszedł na 30K i wpadł na pomysł, że fajnie byłoby wejść w relację z Teslą Modelem 3, relacją typu posiadanie. Podzielił się tym pomysłem z rodziną, powiedział, słuchajcie, no fajnie by było kiedyś tak spotkać Ilona i powiedzieć, Ilon, ta Tesla jest bardzo fajna, a Ilon powie, no to fajnie, do takich chwil warto żyć, nieprawdaż? Podzielił się tym pomysłem z rodziną, na co ojciec Eusebiusza twierdzi, że pomysł jest nie za dobry, gdyż uwaga, będziesz miał same problemy z tym samochodem i nie znajdziesz nikogo, kto ci je rozwiąże. On jest w ogóle niepodobny do typowej maszyny. To jest dużo lepszy pomysł, sprawdzony i wszyscy inni taki mają. Podkreślam pewne słowa kluczowe w wypowiedzi. No, Eusebiusz udał się do swojego brata Sebastiana, na co brat powiedział, że młody, te pieniądze można wydać dużo lepiej. Miałbyś niebitą M4 Competition za te pieniądze. To jest dużo lepiej wydane według mnie pieniądze. Znowu podkreślam, charakterystyczne dla wypowiedzi sformułowania. Jak sądzicie, jak czuje się teraz Eusebiusz? Właśnie storpedowano jego pomysł. Dlaczego rodzina to zrobiła? Jak myślicie, dlaczego oni storpedowali jego pomysł? Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że rodzina w ten sposób wykazywała troskę. Oni troszczą się o osobnika, który ma z nimi wspólne DNA i chcą dla niego jak najlepiej. Wykazują troskę tak, jak potrafią. Przejdźmy może bardziej na nasze poletko. Być może nieraz widzieliście taką sytuację, gdzie mamy event storming i to niekoniecznie musi być akurat metodyka event stormingu i przyklejanie zmian stanu na ścianie. Możemy mówić o jakimkolwiek spotkaniu tak zwanego biznesu z tak zwanym IT, gdzie my cały w bieli wchodzimy i też wykazujemy troskę. My wykazujemy troskę, mówiąc, że ten pomysł jest bez sensu, jest skrajnie głupi, to się na pewno nie uda. Po drugiej stronie jest to odbierane jako smurf maruda, jako, że nie gramy do wspólnej bramki, że wcale nie chcemy tego zrobić. Nie, my chcemy to zrobić, tylko wykazujemy troskę, wykazując błędy w tym pomyśle i jakie są ryzyka i na co trzeba uważać. I możemy być postrzegani, że pod tą białą maską Storming Troopera jest mały dzieciaczek, który chce się bawić nowymi zabawkami, chce kawkę sobie postawić. Być może biznes czuje się jakby był przesłuchiwany przez gestapo. Być może czuje się jakby wyśmiewany, albo jakby się spotkał z frustratem i przegrywem życiowym. Różnie może być to odbierane. To oczywiście są już prywatne prawdopodobnie projekcje. Co tam się kryje pod tą maską? Dlaczego tak możemy być odbierani? Bo wiecie, ludzie różnie wykazują troskę. Zależy, co widzą w rzeczywistości. Mam tutaj klasyczny przykład, że zależnie od tego, na jaki aspekt rzeczywistości będziemy patrzeć, będziemy widzieć zupełnie różne rzeczy. I dzisiaj chciałem wam w pierwszej części powiedzieć o tych różnych aspektach rzeczywistości, sposobach i filtrach, w jakich możemy filtrować rzeczywistość, a te filtry oczywiście będą nam powodować pewne zniekształcenia. Będziemy tutaj bazować na pracach pana Chomskiego nad gramatyką generatywną. Zaraz, jak ludzie mogą sobie tą rzeczywistość filtrować? Na przykład pod kątem tego, co czeka nas w przyszłości. Niektórzy najbardziej na świecie
chcą uniknąć problemu, są nastawieni od problemu, żeby się nie zadziało. Drudzy zaś chcą dążyć do celu. Skrajnie różne nastawienia, gdzie ludzie filtrujący w rzeczywistości problemy są nastawieni na wyłapywanie w rzeczywistości lęków i zagrożeń. Wszędzie będą widzieć problem. I ten problem jest często motywatorem do działania. Jak nie ma problemu, nie ma co działać. Nie trzeba psuć, jak się mawia. Będzie nieźle. Dla takiej osoby sam fakt, że jest nieźle i nie ma problemu, już jest powodem do zadowolenia. Jest okej, bo nie ma problemu. Uważaj, tylko nie spadnij, pewnie mówiła niektórym z was babcia wychowana jeszcze w czasie wojny. Babcia po coachingu jest nastawiona na cel. Spadniesz. Złamiesz rękę. Problem z tym myśleniem o problemach jest taki, że nie trzymamy się wtedy celów. Mamy na przykład cel do wzięcia jakichś KPI-ów na koniec roku, rzeźbimy sobie kodzik, nagle cieknie mi pamięć serwera, ale to wielki problem. Muszę zrozumieć dlaczego, muszę poznać i odjeżdżają nam cele oczywiście. Nie mówię, że to jest coś złego, to jest tylko sposób, w jaki filtrujemy rzeczywistość. Takie osoby bardzo dobrze wiedzą, czego nie robić. Z drugiej strony mamy osoby nastawione na korzyści, gdzie nagrody będą motywować te osoby i taka osoba nie ma żadnych problemów. I zwykle typowo osoby biegłe technicznie będą raczej nastawione na unikanie, żeby się nie zepsuło, jak coś robimy. Osoby z wyższego i średniego managementu są tutaj, gdzie są w karierze, dlatego że raczej nie pomylimy się, jeżeli powiemy, że są nastawione na dążenie na cel. I takie osoby nie może być, mamy problem w tej organizacji, albo mamy problem z tym systemem. Panie Sławku, w tej firmie nie ma żadnych problemów. Mówiąc komuś, że ma problem w firmie, obrażasz tą osobę, która zbudowała, zaprojektowała tę organizację. Tworzył jakieś problemy. Nie. Jest super, ale możemy coś ulepszyć, usprawnić, zoptymalizować, no i wtedy rozmawiamy. Zupełnie inna rozmowa. Oczywiście z punktu widzenia osób nastawionych na problem, osoby nastawione na cel mają problem w dostrzeganiu problemów. To jest ich główny problem. Takie osoby po prostu wiedzą, co robić, wolą prosić o przebaczenie niż o pozwolenie. I typowa rozmowa między jedną stroną a drugą, ja oczywiście teraz stereotypizuję. Tak? Mamy oczywiście krzywą Gaussa i to, co chcę wam powiedzieć, że raczej my, ludzie techniczni, będziemy przesunięci tutaj w tym przykładzie w lewo, na unikanie, raczej osoby techniczne, średni, wyższy management będą przesunięte na krzywej Gaussa w prawo. Ludzie techniczni przyjdą, chcielibyśmy przerobić stronę, tylko żeby nie zepsuć, znaczy żeby nie było problemów z wyszukiwania. Po tamtej stronie jest gula, ale jakie problemy? O czym ty w ogóle mówisz? Przykład, przenieśmy się z życia profesjonalnego na prywatne. Ja, zanim dowiedziałem się o takich rzeczach kilkanaście lat temu, byłem typowym człowiekiem nastawionym na unikanie problemów. Tak byłem wychowywany, tylko nie rozbij głowy. I na przykład, gdy moja córka niosła kanapkę z dżemikiem na talerzyku, mówię do niej, tylko się nie wywróć jej. Widzę, że na jej drodze leży zabawka, tylko nie wejdź w zabawkę. No i teraz człowiek, któremu wkładasz filtr na unikanie problemów, świetnie wie, czego ma nie robić. Tu nie idź, tam nie idź, tam nie idź i tak dalej. Nie rób, ale nie wie, co ma robić. Się blokuje. Po zdobyciu tej wiedzy, zaraz, muszę do dziecka mówić na cele. Więc tylko się nie przewróć, i uważaj. Nie, zaraz, nie uważaj. Słuchaj, mała, zwróć szczególną uwagę na pozycję kanapki względem środka talerzyka. Skupiam uwagę na celu. Zwróć uwagę, żeby na środku. Jak będziesz szła tam, to zwróć uwagę na tego misia, co leży na podłodze. Nie przewróć, tylko zwróć na niego uwagę szczególną. Z czasem, powiem wam, moja sieć neuronowa, mimo że jest bardzo stara, nauczyła się mieć wybór. Na początku robiłem combo. Najpierw unikanie, później dążenie, a później zaraz, a mogę to. Więc w tym momencie, gdy widzę jakąś sytuację, mogę się zatrzymać i wybrać. Oczywiście, gdy mam dobry nastrój, jestem najedzony, wypoczęty, mogę świadomie wybrać, jak chciałbym sobie to przefiltrować. Gdy nie mam dobrego dnia, to oczywiście system zadziała defaultowo. Inny sposób, w jaki pięknie się różnimy, a raczej można powiedzieć, że większość ludzi technicznych będzie przekonywać się, czyli dlaczego coś robi, dlatego, że musi, pan musiałek, czy panie muszę, trzeba, powinienem. Ja mamy zasad ani reguł. To bardzo ważne. Takie osoby zakładają, że istnieją jakieś reguły, mimo że nie zostały wypowiedziane, to na pewno istnieją. Zróbmy to dla zasady, mawia mój teść. Nie wolno używać w języku polskim słówek zapożyczonych z języka angielskiego. Dlaczego? Bo
bo nie wolno, bo jest taka zasada, ale gdzie jest? Gdzie jest wyryta? Na jakich kamiennych tablicach jest taka zasada wyryta? I tak dalej, i tak dalej. Są na pewno jakieś zasady. Po drugiej stronie są osoby, które mają wolę do działania. I to okazja będzie motywatorem, żeby coś zrobić. Co ciekawe, takie osoby mają zdolność do tworzenia procedur i reguł, ale dla innych, żeby im nie spieprzyli. Same wiedzą dobrze, kiedy mogą złamać te reguły. Niektórzy z was pewnie dobrze wiedzą, kiedy można przejść na czerwonym świetle. To inni niech stoją jak barany, bo oczywiście to jest dla ich dobra, żeby się nie pozabijali, ale my dobrze wiemy, kiedy można tę regułę złamać, prawda? Co ciekawe, jeżeli mam wiele możliwości, może to skutkować tym, że jestem troszkę jak taki osioł z przypowieści, któremu w żłób dano jedno, drugie, trzecie danie i nie wiedział, co wybrać i zdechł z głodu, czyli mam problem z zaangażowaniem się. System dopaminowy, czyli ten, który kieruje nas do nagrody. Nie system nagradzania, tylko kierowania do nagrody. Możesz to, możesz to, możesz to. Jak się w coś zaangażujesz, stracisz inne możliwości. Też nie mówię, że który metaprogram jest lepszy czy gorszy, tylko mówię, że fajnie mieć wybór. I na przykład IT komunikuje, trzeba trzymać się odgórnych zasad jakości kodu, bo przecież jakoś musimy ze sobą współpracować. Jesteśmy skazani na siebie, musimy. Naprawdę musimy? Osoby nastawione na opcje pytają, ale jak ja mam opcję? I 2 to nie jest opcja, to jest dylemat. 3 i więcej to jest opcja. Możemy współpracować i możemy wziąć podwykonawców, którzy nie marudzą. Co jeszcze? Możemy kupić gotowe rozwiązanie. Jest bardzo wiele opcji, to jest bardzo ważne. To nie jest prosty trik gramatyczny, że nauczę się zmieniać modalność czasowników. Nie. Te osoby myślą inaczej. Ja jestem osobą skrajnie nastawioną na możliwości. Jak ktoś mnie do czegoś zmusza, robię się bardzo nerwowy, czasem agresywny, a czasem smutny. No, bardzo mi będzie zależało, czy widzę, czy umiem się wymknąć z tego, czy nie. Więc to nie jest tylko trik gramatyczny. Jak rozmawiam z sobą nastawioną na możliwości, jakie mam opcje, i nie działa trik, żeby zrobić to, musisz zrobić to i tamto. Nie. Daj mi opcję. Ja muszę to zrobić, a najlepiej na poziomie, co ja mogę zrobić, a dalej jak ja mogę to zrobić. Drugi poziom opcji. Tak będziecie lepiej się komunikować. Oczywiście czasem opcja jest tylko złudzeniem, ale warto to złudzenie posiadać. Inny sposób, w jaki będziemy się pięknie różnić, to jest opis rzeczywistości. Jak się rzeczy do siebie mają. Jedni będą widzieć różnice, inni podobieństwa. Część z was widzi tutaj 2 skrajnie różne samochody. Jeden z nich, ten na dole, prowadzi się jak wóz z gnojem, ponieważ ewidentnie widać, że ma 20-calowe felgi. Gdzieś na takiej gumie będzie pływał jak ponton. Ten drugi ma bardzo cieniutką gumę, będzie prowadził jak skalpel w ręce. Zupełnie inna maszyna. Też drugi powie, no taki sam, czarny. Będzie uwypuklać podobieństwa. I osoby nastawione na różnicę uwielbiają zmiany. Te zmiany dają poczucie rozwoju. I co ciekawe, taka osoba sama z siebie jest w stanie zaakceptować drastyczną zmianę raz na rok do 2. Nauczy się nowego języka, nowego frameworka, ciągle coś nowego. To daje poczucie bezpieczeństwa. Nowe rzeczy są bezpieczne, dają poczucie bezpieczeństwa, bo ma więcej opcji, czyli często jest połączone z możliwościami. Takie osoby będą wybierać przed odrzucenie. To mi się nie podoba, to jest różne od tego, co nam inne i na końcu biorę to, co zostało. Takie osoby są nieszczęśliwe zawsze. Zawsze wysiadając z maszyny, mówię, kurczę, mogłem wziąć tamtą opcję. Jakbym dorzucił 200 koni, że 20 koni, no to kurczę, zupełnie inna maszyna, będzie inaczej prowadził. Tak kogoś innego, no taki niemiecki, taki sam. Wszystkie niemieckie są takie same. Taka osoba, gdy się zgadza, będzie mówić, nie widzę różnicy, w której mógłbym się z tobą nie zgodzić, czyli niestety muszę się z tobą zgodzić. Nie mam się do czego przyczepić. Przeskanowałem wszystkie różnice, no kurczę, nie mam się do czego przyczepić. Po drugiej stronie będą osoby nastawione na podobieństwa, które nie lubią zmian, bo zmiana jest zagrożeniem dla osób na różnicy. Zmiana jest szansą i daje poczucie bezpieczeństwa, bo coś nowego się dzieje. To jest bezpieczne dla osoby, która nie lubi zmian, szuka podobieństw. Bezpieczne jest to, co zna. Czyli obie strony chcą sobie robić bezpiecznie, tylko inaczej rozumieją bezpiecznie. Mają niesamowity talent do pomijania różnic. Będą uwypuklać tylko podobieństwa. W gramatyce i w budowie zdania będziecie znajdować sformułowanie typu analogicznie do czegoś, na tej samej zasadzie. Dokładnie tak, teraz do mnie mówisz, o to mi chodziło. Co ciekawe, taka osoba sama z siebie sprowokuje dużo zmian raz na 15-25 lat. Zawsze Toyota. Jeszcze będę unikał problemów, że się nie psuje, no to już w ogóle. A jest w stanie znieść zmianę raz na 10 lat. Oczywiście to, o czym mówię, jest bardzo kontekstowe. To nie jest tak, że my jesteśmy, że te metaprogramy działają u nas w każdym kontekście.
Wewnątrz mamy hipokamp, który steruje sobie programami, dalej uruchamianiem pewnych procesorów na powierzchni naszej kory nowej i ten hipokamp będzie decydował, w danym kontekście uruchomi taki albo inny program. I przykładowo, ja gdy kupuję odkurzacz, kupuję taki sam jak miałem, dokładnie taki sam, odrobiłem już tę lekcję, przeczytałem elektrodę dawno temu, na forum czytałem, który biorę i zawsze biorę ten sam, jak się zepsuje, bo to mnie nie pasjonuje. Ale tam, gdzie jestem ekspertem, ja kupuję laptopa, dokładnie wiem, ile cache'u trzeciego poziomu musi mieć procesor, żeby mówił, że ja mam laptopa, a nie jakiś szmelc. Więc będą konteksty, gdzie będę na jednym albo na drugim metaprogramie. Będą konteksty, gdzie będziemy mogli, oczywiście one się z sobą miksują, przykładowo. Mogę widzieć różnice w szczegółach, albo mogę z sobą nie zgadzać co do idei ogólnie. I mogę też podobieństwa widzieć w szczegółach, jak również podobieństwa co do ogólnych idei. Więc mamy tutaj miksowanie tych metaprogramów ze sobą. Osoby nastawione na szczegół będą w danym aspekcie postrzegać sytuację z większą jak gdyby ziarnistością. Będą używać kwantyfikatorów szczegółowych. Istnieją przypadki. Skupienie na detalach powoduje, że nie radzimy sobie z obrazem całości, więc będziemy prawdopodobnie układać te detale w liniowy porządek. Jak ktoś będzie mówił po kolei i nie możesz przerwać, bo jak przerwisz, zaraz, gdzie ja byłem? Tutaj. Oczywiście im większa inteligencja, tym będą w stanie budować sobie oczywiście grafy z linii, będziemy mogli sobie przeskakiwać po grafach i na różnych poziomach operować, ale to oczywiście wymaga trochę innych zdolności kognitywnych. Co ciekawe, ludzie techniczni bardzo często nie dość, że są nastawieni na szczegóły, to jeszcze na wyjątki. Przepraszam, bo w tym konkretnym przypadku, jak będzie to i to się wysypie, Gdzie po drugiej stronie w biznesie, zaraz, ale czemu schodzimy tak do ziemi i się przybijamy gwoździami do niej? Ile przypadków biznesowych jest w tym sytuacji, o której mówisz? Sprawdzę w bazie. 3 w miesiącu. Ile to jest pieniędzy? 200 zł. Po co o tym rozmawiamy w ogóle? Ogólnie to jest nieistotny scenariusz być może. I takie osoby będą nastawione na ogół. Raczej w średnim, wyższym menadżmencie będą osoby, które tak dokładnie postrzegają naszą branżę, no bo nie są tam specjalistami, więc nie ma innej opcji, jak być nastawiony na ogół tutaj. I generalizacje. Zawsze ogólnie te osoby mają niesamowity talent do wyciągania podobieństw na podstawie już nawet jednego przykładu, czasem są w stanie sobie generalizować. I oczywiście długie skupienie na detalach będzie frustrujące, więc takie osoby będą szybko przerywać spotkanie. No wiesz co, ja zostawię was tym problemem, odzwońcie jak już skończycie i dajcie mi znać, jaki jest ogólny wynik. I kolejny metaprogram, gdzie dochodzi często do konfliktu między IT a biznesem, nie poprzez różnice, a w tym wypadku poprzez podobieństwa. Mówimy teraz o tak zwanym źródle referencji, czyli gdzie mamy miejsce, punkt, do którego się odnosimy, żeby sprawdzić, czy na pewno chcemy coś na przykład zrobić. Niektórzy z nas mają tak zwane wewnętrzne źródło referencji. Robię to, o co ja się zdecyduję i ja wiem, co chcę robić. Podążam za swoimi doświadczeniami. Opinie innych są nieważne. Mogę czerpać z opinii ekspertów, ale ja wiem, który ekspert się zna. Ja wiem lepiej. Sam muszę sprawdzić, sam muszę przetestować. Dobry sprzedawca wyłapuje od razu takiego klienta i proszę samemu sprawdzić, czy to jest dla pana. Nie wciska kitu, że klienci sobie to chwalą. Naprawdę chwalą? Proszę pokazać laurki. Jak mam zły dzień, mogę tak zapytać. Takimi osobami jest bardzo trudno zarządzać, między innymi dlatego, że takie osoby nie cenią sobie pochwał osób, które nie znają się na ich domenie. Co mnie będzie chwalił ktoś, kto się nie zna, ale to jest gwiazdką. Pochwały u tych osób budują status w grupie, a patrzcie, szef mnie pochwalił. Nie zna się, a nie pochwalił. Z drugiej strony osoby o zewnętrznym autorytecie będą pytać, co Goździkowa poleca, co mówią badania, co mówi większość ludzi. I dla takich osób pochwała jest informacją zwrotną. Dobrze albo niedobrze robić. Te osoby same nie wiedzą, potrzebują informacji z zewnątrz. Więc w tym wypadku pochwała jest bardzo ważna. I osoby bardzo biegłe technicznie, tak zwane primadonny, najprawdopodobniej będą miały wewnętrzne źródło autorytetu i osoby na średnim, wyższym poziomie managementu również. I tu będzie miał piękny konflikt. Więc mam nadzieję, że ten taki krótki wstęp, oczywiście to nie są wszystkie metaprogramy, tylko wybrałem kilka bardzo podstawowych. Mam nadzieję, że po tym wstępie widzicie, że może być tak, że przestajemy być
postrzegani jako taki anonimowy storming trooper, tylko bardziej jako partner, który już nauczył się, że wykazywanie troski w mój ulubiony sposób wcale nie jest dobre dla osób, które mają troszkę inny sposób postrzegania, filtrowania informacji z rzeczywistości. To jest tak złożone, że nie mamy opcji niż właśnie wyfiltrować je przez metaprogramy, bo jest tego zbyt dużo dla naszego układu nerwowego, nie mówiąc już o nawet zmysłach, które tego nie przepchają. W drugiej części chciałem oprzeć się na tej bardzo, bardzo bazowej, podstawowej wiedzy, żeby pogadać o tym, jakie może mieć tips and tricks na potrzeby sesji, ale niekoniecznie event stormingu. Może mówić o dowolnym spotkaniu jakichś dwóch stron, które myślą inaczej. Ja dzisiaj nie będę dużo mówił o samym event stormingu, jak ta sesja wygląda. Odsyłam Was tutaj do materiałów darmowych, nie musicie się logować, nie musicie nawet maila swojego zostawiać, po prostu można sobie kliknąć i sobie właśnie nie kliknąć, przepisać. Za darmo poczytać i poglądać, jak ten storming robić od strony takiej metodycznej, natomiast dzisiaj spotkamy się jak od strony miękkiej, na co zwrócić uwagę, żeby te sesje przebiegały w bardziej przyjaznej atmosferze, że tak powiem. Więc oczywiście głównym celem stormingu jest wrzucenie sobie zdjęć na LinkedIna i Twittera, to już wiemy. Wtedy jest pewien problem, przychodzi biznes i mówi: Panie Sławku, to IT biegało jak kurczak z obciętym łbem przy ścianie, oni nie wiedzieli, do czego dążą. Ja nie wiem, po co to spotkanie było, zmarnowaliśmy czas. Metody warsztatowe są drogie, do niczego nie prowadzą. Ok, więc najważniejsza rzecz, jak pytam się IT, jaki mieliście cel? Po co było to spotkanie zebrane? No, żeby zrobić storming. Nie. Storming jest narzędziem, które prowadzi do celu. Jaki był cel tego spotkania? No nie wiemy. Oprócz zrobienia zdjęć na LinkedIna nie wiemy, jaki był cel. Okazuje się, że cele mogą być bardzo, bardzo różne, zależnie od poziomu. Od celu dobieramy sobie poziom stormingu. Poziom tak zwany Big Picture Event Storming będzie mu służył do tego, że my sobie odpowiedziemy na pytanie, dlaczego w ogóle, po co to robimy. Bardzo wysokopoziomowo. Process level, co jest do zrobienia, co konkretnie ma robić ten system, a tactical design, jak my to robimy, jak dokładnie to działa. I z tego możemy sobie tworzyć tak zwane building blocki, domain driven design, agregaty i tak dalej. I teraz na Big Picture chcę zobaczyć otoczenie systemu, jak są ryzyka i szanse wokół tego systemu. Wyższy management na tym spotkaniu jest OK. Bardzo ogólne, wysokopoziomowe zdarzenia, możemy na to nakładać user story mapping, impact mapping, value stream mapping i bardzo wysokopoziomowo w naszym przykładzie będziemy podpisywać umowy, udostępniać zawartość i śledzić wykorzystanie zawartości. Ja mogę już zobaczyć sobie na Big Picture zaraz, czyli wy chcecie zarabiać na tym, jak rozumiem, że udostępniacie zawartość, klient wykorzystuje ją poza miejscami, gdzie ma umowę podpisaną. Wy chcecie to wyśledzić i dowalić mu karę umowną. Dokładnie. A to jest niemożliwe technicznie. Nie mogę śledzić, że ktoś użył ten materiał gdzieś tam. No po prostu nie mogę. To jest technicznie niemożliwe. Nie mamy splątania kwantowego, to jest niemożliwe. Aha, koniec projektu. Ten projekt nie ma sensu. Ale powiedzmy, że w naszym przypadku nie doszło do takiej odpowiedzi, jednak ma sens, idziemy głębiej na process level i będziemy sobie wybierać te wysokopoziomowe procesy, które chcemy sobie rozpykać na szczegóły. Tutaj celem może być na przykład zmapowanie procesów. Nie rozumiemy, jak to działa, chcemy się dowiedzieć. Czasem mamy jakieś smutne legacy i chcemy wsteczą inżynierom otworzyć as is, jak jest teraz, jak ten system działa, bo nikt nie wie, prawda jest w kodziku. I drugi model to be. To jest bardzo ważna rzecz, nigdy nie róbcie tych dwóch rzeczy naraz. Zawsze ustalcie, jeżeli mamy system legacy, co my robimy, as is czy to be. Dlatego, że jak spotkacie się przy ścianie czy na Miro, na takiej sesji, to część ludzi nastawionych na unikanie raczej będzie modelować as is, jak jest teraz i jakie są problemy, a inna część będzie modelować to be, jak chcielibyśmy, żeby było. Jak takie dwa modele razem sobie skleimy na ścianie, nie zauważymy tego nawet, zrobi nam się po prostu z tego pasztet. Więc praktyka jest taka, że robimy sobie dwa modele, as is, to be i szukamy różnic tam, gdzie warto zrefaktorować, bo dla biznesu jest to wartościowe i technicznie jest to łatwe. Oczywiście w gigantycznym systemie nie ma sensu robić mapy procesów as is, czegoś, co chcemy i tak wyrzucić do śmietnika. Wtedy as is robimy tylko na poziomie big picture, to wystarczy. Czasem chcemy zwalidować pomysły. Zamiast pisać kodzik 2 lata i zobaczyć, że jest bez sensu, możemy przejść sobie na ścianie czy na Miro i zobaczyć, aha, tu jest bez sensu. Musimy to ulepszyć, usprawnić albo w ogóle nie robimy tego projektu, bo to jest tanie, ale to się wydarzy tylko wtedy, gdy trzymamy pewien rygor
przy zdarzeniach, ale o tym troszeczkę później w szczegółach. Czasem problemem jest transfer wiedzy, znaczy brak wiedzy, brak komunikacji, brak zrozumienia. Wtedy nie możemy oczywiście zwołać spotkania na unaocznienie braku zrozumienia, bo to jest niedobry cel. Zamiast tego zwołujemy spotkanie w celu transferu wiedzy, którego skutkiem ubocznym będzie obnażenie, ujawnienie niewiedzy, niezrozumienia. To wyjdzie w praniu, ale chcemy zrobić transfer wiedzy, bo my, TMP, działki z IT, nie rozumiemy, jak to działa, chcielibyśmy, żeby nam wyjaśniono. I nagle widzimy, że każdy dział rozumie to na przykład inaczej. Tutaj średni management czy niższy management będzie zapraszany. Ojcowie założyciele, czy osoby, które legacy stworzyły, czy product owner. I poziom tactical design, o nim dzisiaj nie będziemy rozmawiać, czyli jak ten biznes działa w szczegółach, jakie reguły sterują tym biznesem, ale nie reguły procesowe, bo je mamy wyżej, tylko reguły domenowe. Tutaj chcemy mieć building bloki na koniec, zapraszamy ekspertów domenowych, nie użytkowników, to nie muszą być użytkownicy, nie menadżerów, którzy wiedzą, co ma być zrobione, tylko ekspertów, którzy wiedzą lub chcą się dowiedzieć, jak ten biznes działa. Dobra. I teraz tak, najważniejsza rada, nie bądźmy jak kombajn zbożowy. Kombajn jedzie i robi wszystko naraz. I na takim spotkaniu mamy listę życzeń z biznesu, jakieś tak zwane wymagania, zbieramy tutaj z przodu, przemielimy, przetworzymy i chcemy już od razu na spotkaniu myśleć kodzikiem, widzieć rozwiązanie, komponenty, mikroserwisy czy coś takiego. To nie jest dobre. Spotkanie event-stormingowe jest po to, żeby zbierać informacje, ale nie musimy ich analizować. Analizę zrobimy sobie później poprzez techniki strategicznego DDD, destylację kontekstów, generujące poddomeny i tak dalej, to później. Na razie ja chcę tylko zebrać informacje, nie chcę ich przetwarzać. Dlaczego? Dlatego, że zachodzi zjawisko tak zwanego zamulania. Stoimy przy ścianie, wszyscy się dobrze bawią, wszyscy po stronie biznesu na początku dobrze się bawią, a później my zaczynamy zamulać. Skąd to się bierze? Technicznie bierze się to stąd, żeby spojrzymy na nasz mózg od góry, to jest on zbudowany z około 40 niezależnych procesorów, które są na powierzchni korynowej i te procesory są ustawione w tak zwane obwody. Mamy obwód tak zwany Task Positive Network, czyli obwód, który służy jest uruchamiany wtedy, gdy jest jakieś zadanie do wykonania. Mamy jakiś problem do rozwiązania. Jak widać, jest to u dorosłych osób obwód główki. Te procesory na obwodzie znajdujące się współpracują razem i rozwiązują problemy. Ale gdy nie mamy zadania do wykonania, odpala się tak zwany Default Mode Network. Sieć domyślna, zwana też obwodem socjalnym, nie ma zadania do wykonania, jestem z ludźmi, ma być fajnie. Dwa osobne obwody. I te obwody wobec siebie są antagonistyczne, dlatego że mózg zużywa tak dużo energii, czyli krew pompowuje tam tlen i jeden węglowodan, i tego jest zbyt mało, żeby w pełni odżywić cały mózg. Mózg jest odżywiony tyle, aby neurony nie obumarły, ale ta część mózgu, która jest mocno używana, jest dożywiona bardziej. I teraz te 40 procesorów wzajemnie się zaszumia. W środku jest hipokamp, który steruje tym do danego zadania, jaki użyć tam, jaką sieć użyć, i procesory z sieci antagonistycznej wysyłają sygnały zaszumiające, ponieważ sieć, która da odpowiedź szybko, jest dożywiona w nagrodę i pracuje. Ale ta inna sieć ją zaszumia. I tak działają te obwody Task Positive i Default Network Mode. Jeżeli na przykład rozkminiamy coś bardzo mocno, to mamy niedożywioną ten środek głowy, który odpowiada za relacje z innymi ludźmi. Kiedyś żona udzieliła mi feedbacku, że gdy programowałem w domu kiedyś, to jestem agresywny. Nieprawda. Ona nigdy nie widziała mnie w sytuacji, gdy ja programuję. Ona widziała mnie w sytuacji, gdy programowałem i mi przerwano. To jest coś zupełnie innego, sami wiecie. Tak samo tutaj my, jeżeli zaczynamy już kminić na sesji eventstormingu, odpalamy obwód główki, procesory nasze służące do logicznego myślenia, mamy niedożywioną środek głowy i pojawia się zjawisko zamulania. Jak widzicie, to ma bardzo głębokie podstawy neurobiologiczne i nie chcemy tego robić. Dobrze, jak już wiemy, żeby nie analizować zbyt wcześnie, warto posługiwać się pewnymi sprawdzonymi procedurami. Weźmy sobie na tapet ten przypadek, że podpisano umowę. Na sesji Big Picture
Zobaczyliśmy, że jest pewien kawałek złożonego procesu, znaczy proces biznesowy składa się z tego kawałka, który sam w sobie jest złożony pod procesem i musimy go rozpykać na szczegóły. Jak wiecie co, ja teraz słyszę, że żona próbuje się dostać do domu i ja chyba zostawiłem kluczyk w drzwiach. Dajcie mi dosłownie 30 sekund i zaraz wracam, ok? 30 sekund i nie uciekajcie. Ktoś nam tu, przepraszam, ktoś nam tu podburza publiczność. Żartuję, ale nie uciekajcie, Sławek już na pewno też wróci. Tak, komu się nie zdarzyło, to wiecie. No, mam nadzieję, że Wam się prezentacja podoba. Pytań jeszcze nie ma, ciekawe, ale jak chcecie, to pamiętajcie, że jest ta sekcja Q&A i w każdej chwili możecie je gdzieś tam tutaj umieszczać, gdyby coś było. Czaty, żyj. Jest dłużej niż 30 sekund. Okej, jestem już, sorry, ale faux pas kontaktyczny całkowicie. Okej, ale wszyscy są, chyba nikt nie uciekł. Dobra. Faktycznie nie przygotowałem się dzisiaj, sorry. Nie zabezpieczyłem terenu. Wracając do naszego przykładu. Facylitujemy spotkanie, na którym powiedzmy będziemy sobie rozpracowywać jakiś podprocesik. I teraz tak, z dobrych praktyk. Jeżeli proces jest dobrze określony, to warto sobie poprosić o zdarzenia z początkiem i końcem tego procesu. Na przykład naliczono stawki prowizyjne na początku podpisywania umowy, a na końcu odblokowano sprzedaż w kanale, który już istniał, albo utworzono nowy kanał. Dlaczego to jest ważne? Bo jeżeli na sali mamy jeżeli mamy na sali tak zwanych wizjonerów, to będą rzucać nam wizję. Możemy to robić, możemy to, możemy tamto robić i co wtedy? Odpływamy, rozjeżdża nam się bardzo mocno spotkanie i w sumie nie wiadomo, do czego my zmierzamy. Osoby nastawione na konkret będą się frustrować prawdopodobnie. I to jest ok, gdy dobrze wiemy, jaka jest granica naszego procesu. Odtąd dotąd chciałbym robić storming. To jest odwrotna sytuacja, gdzie właśnie nie wiemy za bardzo, jaki jest proces, on się dopiero ma wyklarować na tej sesji, granice nie są dobrze ustalone, wtedy prosimy o tak zwane zdarzenia pivotowe. Czyli jakieś takie istotne zmiany, a istotne są takie, które jest na przykład trudno odwrócić. I zdarzenia tak zwane pivotowe. Coś się bardzo ważnego stało w biznesie, co technicznie możecie sobie wyobrazić, że tutaj zmieniłbym typ. Mam jakąś klasę w Javie czy tam w jakimkolwiek innym języku klasowym i nie uruchamiałbym jej metod, żeby coś się w tej klasie, w tym obiekcie tego typu zmieniło, żeby zmienił się stan, tylko stworzyłbym nowy obiekt nowego typu. Na przykład rezerwacja starała się ofertą albo zamówieniem. Coś, co było draftem dokumentu, stało się dokumentem opublikowanym. Ciężko jest go odpublikować z powrotem. Jest to możliwe, to jest osobny podproces, zdarzenie pivotowe. I na przykład zablokowano sprzedaż. Jak zaczynamy podpisać umowę, z jakiegoś powodu blokujemy sprzedaż w jakimś kanale i coś się dalej stanie. Nie wiem dlaczego, to dla biznesu jest bardzo łatwe w naszym przykładzie, bardzo ważne w naszym przykładziku. Później oczywiście dodajemy komendy, wiadomo jak mamy zdarzenia, jest komenda zatwierdzić zgodę partnera, czyli partner się będzie zgodził się na to, że zmieniamy umowę i będziemy chcieli ją na nowo negocjować. Więc jest zgoda i z tego powodu bardzo wiele rzeczy ma się wydarzyć w systemie. Czyli to nie jest jakiś krudzik, edytuj, zapisz aplikacja, to jest komenda i wiele zmian stanu. Możemy mieć regułki, ale uwaga, regułki procesowe takie, które sterują rozszczepieniem procesu, tak jak tutaj, że może być górna droga albo dolna droga. Nie są to regułki dziedzinowe, które zamykamy w agregatach, to jest zupełnie inny temat. I zachęcam do poprzedniej prezentacji z poprzedniego sezonu, gdzie jest to pokazane. Czasem na takim spotkaniu mamy osoby, które bardzo mocno myślą interfejsem użytkownika i będą mówić, że no coś kliknięto na ekranie, no wybrano województwo z mapy, wybrano szablon z karuzeli, ważne, że była karuzela, kliknięto, zaznaczono i tak dalej. Takie osoby myślą interfejsem użytkownika. No i okej, tak mają, ponieważ nie rozumieją, co jest pod spodem ekranów i dla nich
warto dać takie miejsce, żeby mogły sobie coś przykleić. Dlaczego? Dlatego, że część osób, tych, którzy myślą liniowo, jak nie przyklei niektórych zdarzeń, to wtedy jakby strumień myślenia się zadekluje i już nie będzie taka osoba tryskać nowymi pomysłami, więc trzeba ten strumień oddeklować. Proszę bardzo, przyklej to, nie krytykujemy, to jest dobre zdarzenie i mam dla niego specjalne miejsce. Może być na przykład zdarzenie poza systemem, coś w kancelarii prawniczej się zostało zweryfikowane. Nasz system tego nie obsługuje, to ludzie, białkowe komponenty się tym zajmują. Może być zdarzenie bardzo techniczne. No, w jakimś tam smutnym systemie legacy coś zapisaliśmy, to jest bardzo ważne, bo odpala mi procedurkę, trigger, co wrzuca coś na quasi kawkę i tak dalej, i tak dalej. Wtedy warto, jak słyszę, że dostaję zdarzenia z różnych poziomów, gdy warto wprowadzić notację swimline'ów, tak jak jakby 5-linia w zapisie nutowym, gdzie chodzi mi o to zdarzenia domenowe, one są tym, o co gram na sesji procesowej, chcę widzieć zmiany stanu w biznesie, w systemie docelowym, a że to coś się dzieje na user interfejsie, fajnie, to jest fajna informacja dla UX designera na przykład. To jeżeli coś się dzieje poza systemem, fajnie, bo sobie uświadomiliśmy, że my w systemie tego nie ogarniamy, to jest out of scope, albo z czasem chcielibyśmy tą rzecz przenieść do systemu, w kolejnych jakichś milestone'ach na przykład. Co się dzieje w infrze głębokiego, co jest dla mnie ważne, okej, może fajnie jest to wiedzieć. I powiem wam, ja tutaj stosuję też taką metaforę pomocniczą czasem, bo czasem jest tak, że ludzie z biznesu nie rozumieją, dlaczego jakiś guzik kosztuje tak dużo. No przecież to jest guzik na ekranie, tak? Dlaczego ten guzik kosztuje tyle, nie wiem, story pointów, Mendaysów, czymkolwiek się tam estymujecie. Bo jeżeli nie zajrzymy pod spodem, że na ekranie kliknięcie gdzieś tam jakiegoś guziczka na ekranie robi 15 rzeczy, no to nie mam pojęcia, skąd się ten koszt bierze. I metafora, którą ja stosuję, wyświetlam wtedy na przykład wnętrze samochodu Lamborghini Huracan wersji Evo. I tam pokazuję, słuchajcie, tam na podsuficie jest taki guziczek, który zapala światło w szoferce. Ile kosztuje taki guziczek? No, ileś tam złotówek, dobrze. A tutaj na kierownicy jest taki guziczek Corsa. Corsa zmienia tryb ze strada, zwykła ulica, na Corsa, na ulicę taką, na drogę krętą w górach. Ile kosztuje ten guziczek? No, ładny, taki czerwony, x złotych. Nie, on kosztuje 300 000 złotych. Ten guziczek zmienia tryb działania całej maszyny. Zmienia mi poziom uślizgu na sprzęgiełkach, na tylnym dyferencjale, gdzie mam wektorowanie momentu obrotowego. Specjalnie używam trudnych słów. Zmienia mi poziom sztywności amortyzatorów magnetycznych. 15 innych podsystemów zmienia się, gdy włączam tryb Corsa. I wtedy nagle oni zaczynają rozumieć, że to, co jest na user interfejsie, to są tak zwane kontrolki. Naciskam guziczek i zapala się kontrolka. Coś się wyświetli w tabelce na ekranie. Super. Kontrolki są tanie. Guziczek zapala kontrolkę, ale czasem jest tak, że ten guziczek, zanim zapali kontrolkę na user interfejsie, to zrobi parę rzeczy pod spodem, czego nie widać. To nam uświadamia koszty, dlaczego to tyle kosztuje, albo ile rzeczy muszę rozwalić, żeby to się zachowywało tak, jakbyśmy chcieli. Dobra. Ten user interface może być takim parkingiem na bardzo dobre pomysły, które są tak dobre, że z nich nie skorzystam teraz, ale pomagają naszym przyjaciołom z biznesu, żeby byli z nami i było fajnie. Dalej, warto dodawać też widoki. Czy mamy to jak w formie makiet ekranów, czy po prostu karteczkę, gdzie mamy napisane, co powinno się wyświetlać, bo zaraz, jak wybieram szablon z karuzeli, to tam są kary, tak? A nie mówiliście nic o karach. Do czego są potrzebne kary? Skąd się biorą kary, czyli skąd one się biorą i do czego będą używane? I nagle otwieramy być może puszkę Pandory. O kurczę, tu jest masa zmian stanów, w których nie mam pojęcia, przeoczyliśmy to, bo dla naszych przyjaciół z biznesu to było oczywiste. Jak jest umowa, są w niej zapisane kary umowne. Nie wiesz tego? Nie miałeś na maturze? No nie miałem. To już masz. Dobra. Kolejna technika facylitacyjna, weryfikowanie procesu od końca.
Czyli prosimy naszych przyjaciół, żeby przeszli od końca ten proces, zadając pytanie, co musi być wcześniej, co się musi zadać wcześniej, co się musi zadać wcześniej. Alberto Brandolini, twórca techniki brainstormingu, twierdzi wcale nie do końca żartobliwie, że to jest technika wzięta od policjantów śledczych. Umysł nietrenowany nie potrafi kłamać, gdy zeznaje od końca. Czasem przyjaciele z biznesu chcą nam pomóc, ukrywając pewne informacje, bo im się bardzo śpieszy, time to market jest ważny, chcą być pierwsi, a później powiedzą nam o pewnej drobnej, małej, kosmetycznej zmianie. Może się okazać, że zanim uruchomimy nowy kanał, musimy pobrać opłatę. Ale zaraz, to za kanały się płaci? No, zawsze tak było. No to dobrze wiedzieć. Ale kto płaci? Klient płaci, tak? Nie. Czasem płaci zewnętrzny sponsor. O kurde, muszę wymodelować nagle relację, kto za kogo płaci. Ta karteczka trochę kosztuje, to nie jest prosta kontrolka. To się bierze stąd, że nasze umysły mają niesamowity talent do tego, żeby robić tak zwane przeskoki w drabinie wnioskowania. Między A i D jest jeszcze B i C, A, B, C, D, ale przeskakujemy z A do D, bo zawsze tak jest. Zwijamy sobie w głowie, szczególnie osoby nastawione na podobieństwa i ogólniki, będą sobie zwijać w głowie te szczególiki, tak że bardzo fajnie je przeoczymy, będziemy przeskakiwać, robić tak zwane skróty myślowe. Dobrze, jak już mamy ten nasz storming, nagle okazało się, że zaraz, pomiędzy zaproponowaniem warunków, a ty masz się uruchomić kanał, to musi jeszcze kancelaria to zatwierdzić, to się jakieś splity z procesu, to ręczna zgoda jest potrzebna, to nie dzieje się automatycznie, to jest niemożliwe. Naliczamy stawki, blokujemy sprzedaż, jak kancelaria to klepnie lub ktoś inny, nie ma znaczenia kto, to jest na zewnątrz poza systemem, więc nie jestem w stanie tego weryfikować, kto to robi. Mamy zatwierdzenie tej zgody i pobieramy opłatę i zależnie od reguł odblokowujemy istniejącą sprzedaż albo tworzymy nowy kanał, to będzie zależało pewnie od bardzo fajnych reguł od tej umowy. Chcielibyśmy dopytać o szczegóły, bo czujemy, że wciąż jest to zbyt ogólne. To pytanie, które szczegóły to są te szczegóły, które są ważne i na pewno chcemy o nie pytać. Pierwsza rzecz, o którą ja bym zadał pytanie, na czym my tutaj zarabiamy albo oszczędzamy. 2 z 3 powodów, dla których tworzymy systemy. Trzecim jest redukcja ryzyk. Czasem kodzik powstaje po to, żeby był. Przykładowo produkujesz telefony komórkowe i używasz systemu Google'a. Boisz się, że kiedyś Google ci zabierze ten system, więc masz swój alternatywny system operacyjny tylko po to, że w razie czego jesteśmy niezależni. Nikt go nie używa, nigdy nie użyje, ale w razie Niemca jest. Ale większość systemów, w których wy pracujecie, prawdopodobnie jest tworzonych dla powodu pierwszego albo drugiego. Na czym zarabiamy? I wtedy zawsze możemy, szczególnie wizjonerów, ściągać do ziemi. Ale czy to nas prowadzi do celu? Jaki jest cel? Jaki jest cel? Dlaczego o tym mówimy? Czy na pewno tego potrzebujemy? Bo zdarzenia, zauważcie, to są minimalne kroki potrzebne do tego, żeby osiągnąć cel. Minimalne zmiany stanu, bez których to się po prostu nie wydarzy, nie dojdziemy do końca. Teraz typowo taka stara szkoła z lat jeszcze z czasów baz danych i świata relacyjnego, modelowanie struktur danych, uczy nas, żeby pytać o struktury danych. Używamy wtedy rzeczowników. No, jest jakaś umowa, jest jakiś kanał. Mamy rzeczowniki łączymy kreskami. Obecnie dzielimy to na osobne mikroserwisy, a później te nasze mikroserwisy nic tylko gadają ze sobą. Mamy orgię mikroserwisów, każdy z każdym rozmawia. I wyszło jak zwykle spaghetti, tylko piętro wyżej. Więc gdy mówimy o rzeczownikach, ile mądrych pytań możemy zadać? Ile tego jest? No, na umowie ile jest kanałów? 1 albo wiele. No i co z tego? Czujecie lepsze zrozumienie tego biznesu? Imię, jakiego jest typu? Imię jest łańcuchem znaków. Minimum 2 znaki musi mieć imię. No super. To w pierwszym roku studiów takie ćwiczenia się wykonywało, że mamy constraint na 2 znaki w imieniu. Ale to nie jest dobra analiza biznesowa. To więcej mądrych pytań nie mogę zadać, gdy modeluję rzeczowniki, struktury danych. Ale gdy przechodzę na modelowanie zachowania, co się tutaj dzieje, mogę zacząć zadawać pytania. A kto to zmienia? Dlaczego? To będzie skutek zmiany. A jak często się to zmienia, to jest dla mnie ważne, bo ma wpływ na moją infrastrukturę. A jak często zmienia się sam model biznesowy, sama struktura zdarzeń, też jest dla mnie ważne.
Będę miał przestoje przy redeploymencie. Czy ja mogę zmianę wycofać albo powtórzyć? Bardzo ważne zdarzenie, które będzie mi mówić o przeskokach między kontekstami, czyli osobne typy. Fizycznie będą to osobne klasy, jeżeli jesteśmy w językach klasowych na przykład. Czasem jest tak, że biznes mówi bardzo ogólnymi zdarzeniami. Zaraz pokażę wam przykłady. Przykładowo, jest komenda zatwierdź zgodę partnera i zdarzenie zatwierdzono zgodę partnera. Jest komenda zaproponuj warunki i zdarzenie, uwaga, niespodzianka, zaproponowano warunki. Wow, ale zrobiłem event storming. Widzę masę takiego szajsu, mówiąc wprost, na jakichś kursach wideo z event stormingu na YouTubie. Jaką wartość informacyjną ma dla was taki event storming? Jeżeli zdarzenie jest tak naprawdę parafrazą komendy, to ja nie muszę mieć tych zdarzeń, ja je mogę wygenerować w główce ad hoc. A w sumie ja nie potrzebuję takiego stormingu. Makieta ekranu, wszystkie guziki na ekranie są de facto sprowadzalne. Każdy guzik to jest komenda, każda komenda to jest zdarzenie, które jest parafrazą. To po co mi jest taki event storming, skoro ja go mogę wygenerować w głowie, w pamięci z makiety ekranu? Przepraszam, że się tak uniosłem, ale po prostu krew mnie zalewa czasem, jak widzę takie rzeczy. Odwołajmy się do teorii informacji Shannona. Mieliście w szkole na pewno teorię informacji. Co to jest informacja? To jest redukcja niepewności. Jeżeli mam kabel, na którym jest podawane 0 albo 1 i zawsze jest podawana 1, ja wiem, że będzie 1, badam oscyloskopem, o, jest 1 na kablu, jest wysokie napięcie. Ile informacji przekazuje ten kabel? 0. W teorii informacji Shannona to jest 0 informacji, nie ma żadnej niepewności. Spodziewałem się 1 i jest tam 1. Tam nie ma żadnej informacji na tym kablu. Mogłoby równie dobrze nie być tego kabla, a ja wiem, co na nim miało być. 1. 0 ładunku informacyjnego. Dokładnie tyle samo informacji niesie taki event storming. Ja teraz troszkę się tak zirytowałem na oczywiście modelarzy, którzy taką hałę odwalają, ale może być sytuacja, gdzie nasi przyjaciele z biznesu, od których nie wymagam, żeby robili to lepiej, bo to nie jest ich profesja, nasi przyjaciele z biznesu są tym typem, który na bardzo dużym poziomie ogólności pracuje i wtedy muszę zrobić technikę chunk down, muszę w dół posiekać te informacje, czyli pytam, dobra, to bardzo fajnie, że zaproponowano nowe warunki, ale jaki jest skutek tego, że są nowe warunki? No będzie blokada sprzedaży, okej. I co jeszcze jest ważnego? No stawki procentowe, bez tego nie mogę mówić o warunkach. Super. I zapytacie, jak głęboko mam schodzić z takimi pytaniami? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jesteś modelarzem, będziesz kodowała to, więc jak wiesz, co się kryje pod tą karteczką, bo wiesz, jak to zakodować. Albo masz mikroserwis, który już to robi, zero pytań dalej. Wiem, o co chodzi. Nie wiem, to muszę pytać w głąb. Co to znaczy zatwierdzono zgodę partnera? Jaki jest skutek tego? Idę w dół. Pobrano opłatę. Coś tam dalej się stało i tak dalej, i tak dalej. Czasem jest tak, że dostanę odwrotnie, zdarzenie zbyt szczegółowe. Zanotowano coś tam. Po co to notujesz? No bo liczę scoring klienta. Po co liczysz scoring klienta? Bo od scoringu zależy cena. Przecież ty w mordę. Czyli to wpływa na cennik tam daleko. Nagle muszę pytać o granicę spójności. Jak to się w czasie rozwija? Czy ja mogę sobie pozwolić na rozproszenie takiej logiki w rozproszonym systemie w mikroserwisowym, czy nie? Czy muszę centralizować źródła prawdy? To ma ogromny wpływ na moją architekturę za moment, taka informacja. Dobra. I w końcu się pojawia pytanie, o co w ogóle pytać. Bo pamiętajcie, że event storming jest techniką zbierania informacji. Tutaj dowiadujemy się, jak wygląda proces i to będzie miało wpływ na moje moduły. I przykładowo, patrząc sobie na taki proces, mogę popełnić taki dramatyczny w skutkach skrót myślowy, że zrobię tak zwane vertical slice'y. Jest taka metodyka event modeling, nie mylić z event stormingiem. Event modeling, który jest chamską trywializacją tego podejścia, gdzie właśnie mamy takie vertical slice'y. I wtedy wyjdą nam jakieś 3 moduliki z tego i każdy z każdym będzie sobie rozmawiał. I tragedia jest architektonicznie gotowa. Dlatego, że nie odrobiliśmy lekcji pomiędzy zbieraniem informacji a architekturą, nie zrobiliśmy lekcji na poziomie analizy. Bo jak architekt będę pytał,
Jakie są granice spójności? I oczywiście nie mogę pójść do przyjaciół z biznesu i zapytać, ej, czy te dane mogą być niespójne? Bo nagle presuponuję. Presupozycje to są ukryte założenia. Jeżeli powiem, że do mojego gabinetu weszła teraz nowa osoba, to ja presuponuję weszła. Nie wjechała. Osoba, nie zwierzę, nowa. Nie było jej tutaj wcześniej. Wiele ukrytych założeń jest pod spodem. Czy dane mogą być niespójne? Niespójne, czyli wadliwe, czyli złe. Nie, wszystko musi być spójne. No tak, ale w XXI wieku przy dużym ruchu nie da się zrobić pełnej spójności, wiadomo. Nie mogę zapytać o techniczne pytania. Gdzie są źródła prawdy? Co musi być spójną prawdą? Wszystko. Jak tak zadam pytanie, to sam się proszę o odpowiedź, która mnie zabije. Nie jestem w stanie tej architektury wykonać. A gdybym zapytał o konsekwencje, słuchaj, jeżeli się zdarzy to zdarzenie i co by się stało, gdyby to się zdarzyło później, trochę później, na przykład ten system nie będzie działał, ten moduł, czy co by nas zabiło? No tak, zabiłoby nas. No dobrze, ale a do czego to jest potrzebne? To jest na przykład odnotowanie dostarczenia towaru. Kiedy ci jest potrzebne? No do reklamacji. Czyli reklamacja następuje po dostawie, a dostawa trwa 2 dni. Czyli to może się wydarzyć asynchronicznie, bo i tak 2 dni tutaj mijają. Więc jak tak sobie zadam pytanie, jaka będzie konsekwencja, jestem w stanie uzyskać odpowiedź taką, na jakiej mi zależy od strony architektonicznej, czyli szukam sobie tak zwanych poddomen. I to jest technika, o której mówiłem na poprzedniej prezentacji, tylko lekko przypomnę. Najlepsza technika na szukanie ukrytych, uwikłanych poddomen jest bardzo prosta. Zadajesz pytanie, na jakie główne pytanie chcesz dostać odpowiedź z tego systemu. Nagle okazało się, że nas interesuje na przykład reputacja klienta. Ale żeby policzyć reputację, ja mam trochę danych w tym systemie, w tym module, w tym i w tym, czyli każdy z każdym musi pogadać, żeby się wymienić. I nie mam pojedynczego źródła prawdy, widzę to, mam problem architektoniczny, feature envy, data envy, zazwyczaj orgia mikroserwisów. Nagle okaże się, że muszę mieć, że dzięki temu, że odkryłem taką poddomenę, powinien mieć osobny mikroserwis, który będzie źródłem prawdy, będzie sobie zbierał zdarzenia z zewnątrz, spowoduje, że jak on nie działa, to jak któryś z nich nie działa, to on dalej działa i ten sobie może przeczerpać te dane. Redukuje impact awarii, czyli zwiększam sobie dostępność. I mapy kontekstów. Będziemy się pytać, kto na kogo wpływa. Będziemy ustawiać inaczej pracę w zespole, czyli relacja upstream, downstream. Jak mamy zespół, który jest na dole strumienia, wszelkie choroby układu pokarmowego tych na górze afektują tych na dole. Czyli chcę zależeć od innych, czy inni ode mnie. Mam tutaj 7 strategii w DDD, jak się poustawiać, ale to też było na poprzedniej prezentacji. Jest analiza. Storming nie jest analizą, jest tylko zbieraniem informacji i pominięcie tego etapu z DDD powoduje, że moja architektura dalej jest, delikatnie mówiąc, wadliwa. To nie jest wystarczające, to jest tylko rozmowa albo aż rozmowa i zbieranie informacji, ale bez poddania tego obróbce dalej moje prostokąty będą na Hama vertical slice'ami i skończymy integracja wszystkiego ze wszystkim na koniec. I powiem wam, że z czasem, jak nabierzecie wprawy, to samo przeskoczenie do tej heurystyki, jakie są główne pytania w tym systemie, powoduje, że możesz pominąć masę procesów, bo to są tak zwane generyczne poddomeny. Mamy książki do tego, do archetypów modeli biznesowych i możemy od razu wyskakiwać z rozwiązaniem bez potrzeby turlania procesów, które są wtórne i znane i nie ma potrzeby robić stormingu, ale to później, to jest następny level. I z tym chciałem was zostawić. Kupcie sobie książki do archetypów modeli biznesowych, tam większość waszych problemów jest rozpisana do poziomu tabelek w bazie danych. A większość biznesów polega na integracji ze sobą kilku archetypowych modeli biznesowych i ta integracja jest na przykład wyróżnikiem. Oczywiście czasem może być tak, że faktycznie ten biznes jest jakiś niezwykle przełomowy i wtedy macie w 16 rozdziale Ricka Evansa, rozdział o nazwie Model większej skali. W 16 rozdziale będzie pokazane, jak nadbudowywać nad generycznymi modelami z archetypów modele wyższego rzędu. Dobrze, z tą myślą was zostawię. Teraz mamy czas na pytania. I tak, od najnowszego Mateusz pyta, przykład książki z archetypami. Książka, już wpisuję odpowiedź, zaraz zobaczycie ją
Building Better Software Using Archetypes. To jest najnowsza książka. Tytuł główny nie pamiętam. Jak sobie ogólnie wbijecie na Amazon archetypy modeli biznesowych, archetypowe modele, to znajdziecie chyba 5-7 tego typu pozycji. Tam raczej, nie obrażając nikogo, raczej nie pracujecie w NASA i raczej to, co robicie, jest prawdopodobnie ktoś to już opisał w książkach. Oczywiście nie znajdziecie w książkach archetypów do fintechu i do branży zbrojeniowej. Po pierwsze jest zbyt nowe, to drugie nie wiem, czy nie ma archetypów, czy po prostu nie są ujawnione, ale bo to są te branże, które nas zaskakują, jeżeli chodzi o modele, a reszta jest raczej skatalogowana w książkach, które mają po 40 lat. Dobra, dalej Łukasz pyta, z prezentacji zrozumiałem, że w życiu więcej daje motywacja wewnętrzna. Czy da się przestawić z zewnętrznej na wewnętrzną? Okej, ja to wyświetlam. Muszę coś wpisać, żeby się wyświetliło, więc wpiszę znak zapytania. Nie wiem. Bardzo się starałem tutaj, Łukaszu, unikać takiego tematu jak motywacja, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo złożony temat o mechanizmach motywacji. Polecam wam bardzo na przykład podcast pana Andrew Huberman. To może dopiszę. Huberman. Macie już w odpowiedzi. Na YouTube sobie wbijecie to nazwisko. I kilka tygodni temu miał podcast o całym systemie dopaminowym. Sporo się w popularnej psychologii mówi o dopaminie, ale mówi się o niej bardzo powierzchownie. Tam znajdziecie 2,5-godzinny wywód o tym, czym jest bazowy poziom dopaminy, czym są lokalne miejsca w mózgu, gdzie jest tego więcej. I to tak naprawdę wpływa na drive, bo dopamina nas motywuje do dążenia do nagrody. To nie jest nagroda za osiągnięcie celu, tylko motywowanie do gonienia za króliczkiem. I tam, Łukasz, znajdziesz kompendium wiedzy na temat tego, co jeść, jakie suplementy zażywać, czego nie robić, żeby nie rozwalić sobie systemu dopaminowego. I tutaj bym zawarł, w ten sposób bym odpowiedział na twoje pytanie o motywację. Nie chciałbym tych metaprogramów używać do modelowania motywacji, ponieważ one służą bardziej do komunikowania się. Ja tutaj stawiam na aspekt komunikacji, a nie chciałbym w tak trudny temat, jak wiesz, motywacja i life coaching wchodzić, dlatego odsyłam do Hubermana i tytuł wpiszesz dopamin, coś tam, dopamina, wpiszesz na jego kanale na YouTubie, to znajdziesz to, o czym teraz mówię. Dobrze, i patrzę teraz tak, zadajecie pytania na czacie. OK, ja je widzę i je przeczytam, ale jakbyście zadawali tam na Zoomie w Q&A, to wszyscy będą też je widzieć. Także mam prośbę, żebyście pisali tam w Q&A. Pyta, co z archetypami dla frontendu mobilki? Czy są też jakieś opracowania? OK, to ja wpiszę tylko archetypy modeli biznesowych, żebyście zobaczyli odpowiedź. Prawdopodobnie mówisz o wzorcach projektowych i wzorcach architektonicznych dla frontu i mobila. To nie o tym jest, nie o tym są archetypy. Archetypy są o modelach biznesowych, czyli przykładowo jak działa magazyn, jak działa laboratorium chemiczne, jak działa CRM, czyli modele działania biznesu. I teraz, czy ty tą logikę położysz na froncie, czy na backendzie, to jest już inny temat. I prawdopodobnie pytasz o wzorce architektoniczne. Bo archetypy są agnostyczne względem architektury wdrożeniowej, na którym tier, na którym poziomie technicznym położymy tą logikę. A jeżeli cię interesują wzorce techniczne, na przykład Tomek Ducin nagrał kurs wideo Architektura na froncie, gdzie znajdziesz tego masę. Dobra. Patrzę jeszcze po czacie.
Dobra, o, widzę heheszki, pouciekaliście. No tak, można było się zmyć po angielsku. Dobra, na razie nie widzę więcej pytań. Dobra, skoro nie ma pytań, w takim razie dziękuję bardzo za waszą uwagę i mam nadzieję, że... O, czekaj, pojawiło się pytanie. Natalia pyta, czy mógłbyś podać tytuł książki z archetypami modeli biznesowych? Tak, podałem go już w odpowiedzi na pytanie Mateusza. Building Better Software Using Archetypes. Poczekajcie, dajcie moment, ja w swoich notatkach wydłubię kolejne książki, żeby wam już to tutaj podać. Zawsze można pójść na skróty, na szkolenie do nas archetypów, jak coś, ale nie chcę robić komerchy. Już daj mi sekundę. Otwieram notatki. Dobra. Jest tak. Po pierwsze, Analysis Patterns Martina Fowlera. To już wpisuję w odpowiedzi na Natalii. Ogólnie Martin Fowler sporą zajawkę miał właśnie, bo są takie dwa pojęcia. Wzorce analityczne, Analysis Patterns i archetypy modeli biznesowych. Archetypy są jakby bardziej konkretne, jak działa konkretny obszar biznesowy. Analysis Patterns są bardziej wyabstrahowane, ale część ludzi używa tego zamiennie, więc jak przeczytasz Analysis Patterns, to na pewno będzie to pożyteczne. Martin Fowler. Dobra. Dalej. Gdzie jest Natalia? Jest. Kolejna książka Data Model Patterns Davida Haya. Jest tego dużo, ale nie bójcie się, ponieważ to są tak naprawdę, nie lękajcie się, powiem powiedzieć, tak naprawdę książki, gdzie mamy głównie rysunki, diagramy UML-owe i nawet przed-UML-owe. Niektóre książki są tak stare, że jeszcze UML-a nie było. Data Model Resource Book. I autorem jest tutaj Len Silverstone. Oraz rzeczony już Building Better Software, a główny tytuł jest Enterprise Patterns and MDA. Jim Arlow. Jak ktoś jest analitykiem, bardzo polecam, macie gotowe rozwiązania. Jak ktoś musi poprawiać po analityku, samemu robić analizę, bardzo polecam. To już wypisałem wszystko w odpowiedzi na pytanie Natalii. Dalej pytanie. Rafał pyta, czy te archetypy zawsze są poprawne? Czy może zdarzyć się sytuacja, że stosowanie danego archetypu zapędzi nas później pod ścianę? No, pewnie może, pewnie może. Ale to jest pytanie typu udowodnij mi. No, prawdopodobnie może, skąd będzie brał się problem? Błędna identyfikacja archetypu, dobierzesz go nie tak, jak powinieneś. 2. Wyślę to, żeby się wam wświetliło. Może faktycznie twój biznes jest tak przełomowy i niesamowicie innowacyjny, że ten archetyp jest nietrafny, ale archetypy są zbudowane, tak jak ja rozumiem, tak jak Transformers. On mógł się rozkładać, składać, możesz wycinać im całe nogi, wkładać inne. To jest bardzo, bardzo fajnie przemyślany przykład. 10 lat temu, 12 lat temu, pierwszy projekt Botegi to była, przyszedł do nas startup, 2 czołowych analityków z Gartnera, były dyrektor sprzedaży z Microsoftu, wymyślili sobie model, wymyślili sobie software, który wspiera model VRM, Vendor Relationship Management. Firma zarządza vendorami, dostawcami swojego softu. Model był 3 lata temu opatentowany na Harvardzie. Koncepcyjny. Myśmy wzięli z archetypów model CRM, Client Relationship Management, czyli nie zarządzam dostawcami, tylko ja jestem dostawcą i mam klientów. Zrobiliśmy lustrzane odbicie paru koncepcji i było w punkt. I klient się zdziwił, kurde, jak wy to dobrze rozumiecie. Gra się mamić.
Poza tym niektóre archetypy są tak generyczne, jak na przykład party, bo partycypant relacja, nie że impreza, że tutaj nie można się pomylić. Dobra. Dalej pyta Michał. Czy jest sens przekonywania do event stormingów oraz innych analiz biznesu, który ewidentnie nie wykazuje chęci do tego? Czy jest to kwestia złego podejścia, bo każdy biznes chce rozmawiać, jak widzi pieniądze? Dobrze, no to Michale. Ja tak sobie zawsze zastanawiam, jak ktoś właśnie podaje taką... biznes nie chce z nami rozmawiać. Zaraz. Robimy projekt za X milionów, który ma zarobić Y milionów. Oni dostaną z tego, jak to wdrożymy i zacznie fajnie działać i lepiej, zaczną więcej sprzedawać, więcej oszczędzać, dostaną premię. Nie chcą z nami rozmawiać. Dziwne. Co mogło pójść nie tak? Po pierwsze, wasi poprzednicy zepsuli relacje między IT a biznesem. Byli tym gestapo, byli tym przykrym człowiekiem i biznes po prostu nie chce się spotykać z IT, bo traktuje nas jak czarną skrzynkę, pralkę produkcyjną i to są smutni ludzie, cyborgi, aspergery i tak dalej. Nie chcą z nami gadać, bo są dla nich to bardzo przykre doświadczenie i wtedy trzeba odbudować zaufanie. Może to być jedna z przyczyn. Druga z przyczyn, może wcale nie jest tak, że zarobił kupę pieniędzy na tym projekcie. Może jest tak, że ten projekt powstaje, bo musi, bo na przykład regulator wymusił pewną regulację i musimy pewien sofcik zrobić. Tam nie ma pieniędzy, to jest po prostu 17 wrzut na tyłku, który musimy mieć i nikt nie chce brać udziału w tym projekcie, bo jest po prostu... Nikt nie ma zainteresowania w nim, bo nie widzi w tym dla siebie żadnego zysku prywatnego po stronie biznesu. I nie może być tak, że biegamy, wiecie, i merdamy ogonem, mam tu karteczki, chodź, przylep karteczki, bo oni nie chcą, nic na siłę. No, ja zakładam zawsze, że jeżeli oni nie chcą, to prawdopodobnie ten projekt nie jest aż tak ważny, nie jest aż tak bardzo komuś potrzebny. I może po prostu nie jest to dobre miejsce, żeby robić storming. Czy w ogóle nie jest to dobre miejsce w karierze, żeby tam być, tylko bym podsumował. Dobra, Marek pyta. Patterns of Enterprise Application Architecture. Odpowiedź jest nie o tej książce mówiłem, ale też jest bardzo fajna. Marek pyta, czy chodzi o książkę Patterns of Enterprise Application Architecture. To jest super książka, ale na poziomie architektury. My tutaj mówiliśmy o archetypach modeli biznesowych, czyli jak działają biznesy typowe. Aczkolwiek też ta książka jest super, ona jest trochę stara, ale dlaczego warto przeczytać? Dlatego, że każdy normalny framework, czyli napisany przez ludzi nieroztropnych, oparty jest na wzorcach z tej książki. I na przykład ja po jej przeczytaniu szybciej zacząłem się uczyć nowych frameworków, bo widzę, tak naprawdę front controller to się nazywa tak tu, a tak tutaj się nazywa. Po prostu szybciej jestem w stanie uczyć się nowych rzeczy, bo znam pewne standardowe klocki, to jest budowane. Ten klocek może się inaczej nazywać, autor frameworka inaczej go nazwał. I typowo jak przepisywał framework Javowy na .NET-owy, to pozmieniał kluczowe klasy, żeby tak troszkę się wykazać inwencją. Żartuję, wcale tak nie było. Ale widzisz te stałe fragmenty gry. Druga książka, w ogóle znowu nie o modelach biznesowych, ale jak już mówimy o architekturze, polecałbym bardzo Integration Patterns, wzorce integracyjne. Mnie osobiście zatrważa to, przeraża po prostu, że jest sobie zespół, który mówi, robimy mikroserwisy, robimy system rozproszony, robimy serverless, chodzimy na clouda i jedyny wzorzec, jaki znają, to jest zdarzenie. Z książki Integration Patterns dowiecie się, że zdarzeń jest kilkanaście i z nich się buduje kilkadziesiąt typowych, standardowych scenariuszy i większość z nich bez sensu jest robić na zdarzenia, albo zdarzenia jest tylko elementem większego scenariusza i po prostu to jest moim zdaniem nieodpowiedzialne i moralnie w ogóle złe, że bierzemy się za rzeczy, które przerastają nas
rząd wielkości i nie szukamy kompetencji, książek, które mają kilkadziesiąt lat. Naprawdę, jak robicie jakikolwiek system rozproszony, integration patterns to jest coś, co musicie przeczytać, żeby w ogóle mieć świadomość, co was może kopnąć. Macie też tam gotowe rozwiązania, ale za chwilę, jak patrzycie sobie na wasz ulubiony framework, czy bibliotekę, czy platformę integracyjną, to widzicie, że kurczę, tam są te patterny rozpisane. Dobra. Dalej. Mateusz, czy według ciebie kluczem do sukcesu, by biznes wyszedł zadowolony z wyników i chciał więcej, a co jest według ciebie kluczem, żeby biznes chciał więcej? Czego unikać, aby ich nie zamęczyć setkami karteczek? Dobrze, to już wyświetlamy. Dajcie 15 sekund, muszę zamknąć drzwi do gabinetu, bo się zrobiło głośno. Dobrze, jestem. Więc tak, jest kilka rodzajów ludzi na stormingu i żeby to się dobrze udało, pamiętajcie, że tak, stare chińskie powiedzenie albo słowiańskie, puste dzbany są najgłośniejsze. Czasem mamy dominatora, który dominuje na takim spotkaniu i nic mądrego z tego nie wychodzi. Jako konsultant z zewnątrz zawsze mogę prosić kogoś, żeby opuścił spotkanie, bo tak będzie lepiej dla całej grupy, bo mogę. Wy pewnie nie możecie, wtedy bym to wyeskalował wyżej. Dalej. Czasem jest tak, że pierwszy dzień jest zmarnowany na gry statusowe, czyli przychodzą ludzie z biznesu, na przykład dyrektorki różnych działów i jest taka gra psychologiczna, którą można metaforycznie nazwać porównywanie siusiaków. I ustalają hierarchię dominacji w grupie. Ten pierwszy dzień jest spalony. Musimy to przetrwać. Są techniki facylitacyjne, jak przyspieszyć ten proces, żeby nie marnować aż całego dnia, ale to już jest zupełnie inny temat. Dalej. Zawsze spotkanie zaczynamy od pozytywnej intencji, czyli po to, abym ja mógł, przykładowa intencja, po to ja mógł dla was zrobić lepszy kodzik, zaprojektować lepszą architekturę, która będzie tańsza, bo znajdę gotowe rozwiązania, szybsza w implementacji, łatwiejsza w rozbudowie, ja chciałbym to zrozumieć, to co się dzieje w tym biznesie. To zupełnie nie rozumiem. I w tym celu chciałbym zadać wam parę pytań, żeby oni rozumieli, po co to jest. Nie przychodzę się czepiać i wytykać, nie wiesz, nie umiesz, nie rozumiesz sam swojego biznesu, bo tak często się programiści zachowują na spotkaniu, tylko intencja. Chciałbym to lepiej zrozumieć. Czasem spotykamy się z specyficznym typem biznesu. Lekarze, prawnicy, którzy wykazują pogardę, czy naukowcy, miałem kiedyś 6 noblistów na sali, wykazują pogardę, gdy nie znasz ich domeny. Tak, nie wiesz, czym jest DNA i chcesz robić system do monitorowania badań krwi i mózgów, tak? Co od razu na dzień dobry wchodzę i jestem wioskowym głupkiem. Nie wiem, nie znam się, nic nie rozumiem, ale chcę dla was robić software jak najlepszy i chciałbym to zrozumieć. I to nie jest tak, że oni ode mnie wtedy oczekują, że ja mam wiedzieć. Nie, ja im zadaję pytania, idę po tych 7 pytaniach, które tam mieliście w prezentacji. Na początku, jak przykleją sobie zdarzenia na stormingu, obserwuję, przy którym zdarzeniu oni się kłócą między sobą, wspierają. I zapamiętuję, przekręcam i zaznaczam w jakiś sposób. I przy każdym takim problematycznym zdarzeniu idę po kolei po tych pytaniach. Kto to zmienia? Dlaczego to zmienia? Czy ja mogę tę zmianę powtórzyć, odwołać i nagle oni sami dyskutują głębiej. Co jeszcze z dobrych praktyk? Żeby nie zamęczyć setkami karteczek. Właśnie, ludzie bardzo byli technicznie, typowo są nastawieni na różnice w szczegółach. Sugerowałbym takie nastawienie. Taki człowiek z biznesu, wyobraźcie sobie, że to jest taka wróżka, która ma złotą kulę albo taki dżin i odpowiada się na każde pytanie, jakie mu zadasz. I mam z nim 4 godziny dzisiaj. Jakie pytanie mu zadasz takiemu dżinowi? Przepraszam, bo 3 lata temu, jak spadł śnieg i on się roztopił, to bardziej do tej studzienki poleciało, czy do tej? Pytanie o zeszłoroczny śnieg, przywalanie się do szczegółów, które są nieistotne. No on mi odpowie 1, 2, 3 raz, ale później zobaczy, że to do niczego nie prowadzi.
Ale z drugiej strony jako programista chcę poznać szczegóły, bo ja będę musiał to implementować i muszę się zastanowić, czy to jest najlepszy moment w tym momencie, żeby zadać pytanie o taki szczegół, kiedy mi jeszcze w ogóle cieknie bigger picture nie mam złapanego. Nie widzę jeszcze granic na przykład moich modułów, a ja już pytam o szczególiki jakieś tam, może to jest zupełnie nieistotne. Więc trzeba sobie zadać pytanie, czy w ogóle wypowiedzenie na głos tego pytania to jest najlepsza forma spędzenia czasu z tymi ludźmi w tym momencie. Co jeszcze? Jest masa takich miękkich problemów, mianowicie musimy pamiętać, że ludzie boją się różnych rzeczy. I nie mówię tutaj o lękach z pnia mózgu, lęk przed upadkiem na plecy, lęk przed ciemnością, lęk przed głośnym dźwiękiem, bo to każdy ma tak jakby sprzętowo. Mówię o takich lękach wyższych, kognitywnych. I część ludzi najbardziej na świecie boi się niekompetencji, nie będę wiedział. Tak zwany mózgowiec. Mózgowiec ceni sobie najbardziej prawdę. I my, ludzie techniczni, raczej jesteśmy większością mózgowcami i chcę poznać prawdę. Ktoś głupoty gada na stormingu, mówi, nie masz racji, i tu cię mam. Bardzo polecam wam kolejną książkę z zakresu psychologii transakcyjnej. Podstawa podstaw. Eric Berne, w co grają ludzie. Może napiszę to pod pytaniem jeszcze Mateusza. Eric Berne. Co grają ludzie. Wstęp do psychologii transakcyjnej. Bardzo fajne jakby spojrzenie na psychologię, fajne dla osób technicznych, dla programistów, programistek, bo pokazuje relacje między ludźmi jako właśnie transakcje. I tam wieloetapowe z commitem na koniec, z wypłatą. I tam jest taka gra, która się fachowo w tym nurcie nazywa I tu cię mam, sukinsynu. Czasem widzę na stormingu, siedzi taki senior developer, siedzi cicho, debuguje, przykleją karteczkę, debuguje i widzi błąd logiczny w karteczkach. Dzidy w klatę, w biznesa. Mam cię, to jest niespójne z tym i z tym, wykazałem twoją niekompetencję. Zamiast rozwiązać całki, jeździłeś na Erasmusa. Mam cię. Właśnie i popatrzcie, taki feedback, jest to elokwentna osoba, więc ona mówi w wyrafinowany sposób, głupi jesteś. Taki feedback jest bardzo fajny dla innych mózgowców. Ja sam jestem bardzo wdzięczny, jak ktoś mi powie, że jestem głupi, czyli wykazuje mi miejsca, gdzie mogę się rozwinąć. Bo wiem, że to jest stan przejściowy, naprawię go. Natomiast inny typ osób, najbardziej na świecie, boi się utraty kontroli i dominacji. Management, tak? Ta osoba nie chce dojść do prawdy, chce dojść do celu. Prawda nie jest ważna. Możemy dojść do celu niezgodnie z prawdą i to też jest okej. Dla mózgowca dojście do celu tylko zgodnie z prawdą się liczy. Zupełnie inne podejścia. I dla takiej osoby nie można jakby mówić, że nie znasz się na swoim biznesie, no bo dookoła są inni jakby z działu i tutaj się przyglądają. I trzeci typ osoby boi się odrzucenia, że plemię go porzuci i zdechnie z głodu na sawannie. Taka osoba nie powie prawdy po to, żeby być dalej zaakceptowaną, żeby było fajnie. A programista sobie myśli, kurde, mam GPS-a w telefonie, sobie znajdę studię i sobie przeżyję. I pamiętajcie, mówienie komuś, że jest nierozsądny jest niedobre na stronie. Zamiast tego dużo lepiej byłoby, jak mamy takie zdarzenia na ścianie i one względem siebie są wykluczające się, narysuj mi 7 prostopadłych linii, klasyka. Zamieniam się w wioskowego głupka. Ja nie wiem, że to jest źle, znaczy udaję, że nie wiem. I panowie, w większości panowie mają ten problem. Zaraz powiem dlaczego. Nauczcie się przed lustrem udawać zainteresowanie. To ciekawe ale zaprzecza, to ciekawe zastanawiam się i tutaj technika user story jest pomocna. Co by było w tym i w tym i w tym takim przypadku? Nie wiem, udaję, że nie wiem i zastanawiam się. Naprowadzam ich, żeby sami odkryli, że to jest logicznie niespójne. I ważne jest tutaj zostawienie tak zwanego złotego mostu, żeby ta osoba mogła się wycofać z twarzą. Czy to nie jest tak, że to jest w jednym kontekście, tak to działa, w drugim nie? Przykład. Kiedyś na jednym stormingu to Andrzej Krzywda podał, piękny przykład. Programista powiedział do człowieka z biznesu, inaczej, najpierw człowiek z biznesu powiedział, dokument ma zawsze jedną pozycję. Zdanie później powiedział, dokument ma wiele pozycji. Na co programista Rubiego pyta, przepraszam, czy jest pan zdrowy psychicznie? Ja jak słyszę coś takiego, to słyszę,
Okej, my mówimy o innym bounded kontekście. W jednym bounded kontekście dokument ma wiele pozycji, a w innym ma jedną pozycję. Być może mam zamówienie z wieloma pozycjami, które później staje się zleceniem produkcji jednoelementowym. Mam przeskok między kontekstami, becoming. Moduluję becoming, coś się stało czymś nowym. Oni tam w biznesie na to mówią zamówienie i na to mówią zamówienie, albo na to mówią zlecenie i na to mówią zlecenie, ale pod spodem są dwa osobne archetypy. Ja wiem takie rzeczy, tak działają biznesy, bo czytam książki do archetypów i po prostu wiem, że to typowo tak działa. Więc jeżeli słyszę takie coś, co by brzmiało jak bredzenie, tak naprawdę mówimy o różnych kontekstach. Skąd się bierze potrzeba takiego feedbacku u ludzi technicznych? W 9 roku życia rozwija się u ludzi tak zwana teoria umysłu, czyli mogę sobie pomyśleć, co inna osoba może myśleć. Mogę się mylić, ale próbuję w ogóle pomyśleć, że ta inna osoba może myśleć coś innego niż ja. Dopuszczam w ogóle mam taki model w głowie, że ludzie myślą inaczej niż ja. I to się rozwija od 9 roku życia, za wyjątkiem przypadków, kiedy się nie rozwija. I może być 40-letnie ciało, w którym jest emocjonalny 8-letni chłopczyk. I 8-letni chłopczyk myśli sobie, że inni myślą tak jak on, czyli jak on myśli fajnie, jak ktoś mi mówi, że jestem głupi, to oni też tak myślą, że fajnie, jak ja im to powiem. I na to zwracajcie uwagę, czy przypadkiem tam coś się nie zablokowało w sieci neuronowej i się nie można by to pomóc temu czemuś dorosnąć. Dobra, jeszcze widzę jedno pytanie. Paweł pytał, czy chodzi o książkę Integration Patterns autorstwa Gregora i Bobiego. Nie pamiętam autorów, sorry, nie pamiętam. Prawdopodobnie tak, no tych książek Integration Patterns nie było wiele, to pewnie strzeliłeś. Dobra, widzę, że nie mamy pytań więcej, także dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że coś się z tego przyda. Tak, ja też dołączam się do podziękowań i pozwolę sobie w imieniu JLabs i uczestników podziękować Tobie, Sławku, za super prezentację. Trochę nam się przyciągnęło, ale myślę, że ta dodatkowa wartość no, naprawdę jest super. No i mam nadzieję, że zawitasz do nas jeszcze kiedyś w przyszłości, bo temat na pewno jeszcze ma sporo możliwości rozwinięcia. Dziękuję Wam wszystkim za udział, za aktywność, za pytania i za to, że drążyliście temat. Dzięki temu ta prezentacja na pewno sporo zyskała na koniec i udało Wam się dowiedzieć więcej. Także tak mówię, dziękuję bardzo. Nagranie będzie dostępne najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, natomiast o wszystkim będziemy informować na naszej stronie na Facebooku czy w jakichś publikacjach na LinkedInie, także zachęcam do śledzenia. No i zachęcam Was już dziś do kolejnego spotkania już w listopadzie i temat zostanie podany przed wydarzeniem. Także mam nadzieję, że zobaczymy się ponownie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział, przede wszystkim Tobie, Sławku, no i do zobaczenia. Dzięki.